Jeden dzień do zdania challenge, brak konsystencji, zero opłaty aktywacyjnej. Brzmi dobrze, ale sprawdźmy krok po kroku, jak naprawdę działa konto Growth od Tradeify. W dzisiejszym materiale wezmę na tapetę konta Growth od Tradeify. Pokażę Ci, jak wygląda proces od wyboru konta przez wszystkie zasady, aż do otrzymania konta Funded i pierwszych wypłat. Omówimy wszystkie najważniejsze reguły, limity oraz rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, żeby nie popełniać kosztownych błędów. Jeśli zastanawiasz się, czy to konto jest odpowiednie dla Ciebie, to zostań do końca, bo przejdziemy przez wszystko krok po kroku. Dobra, i teraz tak, zajmiemy się kontem Growth dzisiaj, czyli jest tutaj pierwsze konto. Jest ich dostępne 3, wszystkie omówię w kolejnych materiałach, oczywiście będzie krok po kroku wszystko omawiane. I tak, konto Growth jest to taki challenge, jeżeli ktoś nie wie, to jest to konto ewolucyjne, celem jest osiągnięcie profitu. Po zaliczeniu takiego challenge'u otrzymujemy konto Funded, z którego możemy już wypłacać. Można takie konto, tutaj w tym przypadku Growth, zdać w jeden dzień. Brak konsystencji oraz brak opłaty aktywacyjnej na tym koncie. I teraz mamy dostępne 3 konta, 25k, 50k, 100k i 150k. Każde konto posiada profit target, maksymalny drawdown, czyli EOT na koniec dnia, dzienny limit straty, tak jak tutaj widzicie, reset, ile wynosi reset, jeżeli byście upalili takie konto. Konsystencji jest tu napisane, że nie ma. Opłata aktywacyjna nie ma i maksymalna liczba kontraktów. I do każdego konta macie tak samo. To są takie wstępne informacje, które oferuje firma. Natomiast na koncie fundowanym, żeby wypłacić, potrzebujecie 5 dni. Maksymalnie możecie mieć 5 takich kont. Konsystencji już na koncie fundowanym jest, bo wynosi 35%. Daily loss limit $1250 w przypadku oczywiście konta 50k, tak jak tutaj widzicie. Maksymalna strata, żeby zachować konto, jest to $2000. Maksymalna liczba kontraktów jest to 4 mini i 40 mikrosów. I to są zasady do konta fundowanego. Jeżeli klikniecie tutaj, przechodzicie do konta ewolucyjnego, do zasad. I tak, co prawda omawiałem już w poprzednim materiale, czyli w części pierwszej cyklu nagrań z Problem Tradeify, ale w skrócie, kopiowanie transakcji jest zabronione tutaj. Chodzi tutaj bardziej o kopiowanie czyichś zagrań. Hedżowanie jest zabronione, czyli otwieranie na tym samym koncie na przykład S&P w górę, a Nasdaqa w dół, bo to są skorelowane instrumenty. To już mówiłem w poprzednich materiałach. AFT, czyli algorytmy i trading na cudzym koncie. Jakby wasze konto jest przypisane do IP, więc raczej takie praktyki bym odradzał każdemu. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, możesz zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. Aby zaliczyć takie konto jest jakby 4 punkty, czyli pierwszy robicie target oczywiście, później następuje weryfikacja konta, dostajecie dokumenty do podpisania i aktywacja konta Funded i już możecie handlować i wypłacać z takiego konta. Zapraszam również na stronę bsltrade.pl, tam macie również informacje w języku polskim, w skrócie oczywiście. Tradeify, macie tutaj konta rozpisane wszystkie. Możecie założyć konto od razu z tej strony. Krótkie informacje na temat Tradeify, kod BSL do skopiowania w łatwy sposób, a więc tutaj możecie wybrać sobie propa, nie tylko Tradeify, ale jest tu też kilka innych możliwości. Porównywarka, zaznaczacie opcje, które Was interesują. Dajcie pokaż wynik. Dobra, a teraz przechodzimy do zasad ogólnych, jeżeli chodzi o konto ewolucyjne. I teraz tak, na wstępie macie tutaj porównywarkę taką między kontem Growth Select ewolucyjnym i kilka informacji, czym to się różni. Tego nie będę Wam tłumaczył, bo od konta Select do konta Select zrobię osobny materiał, osobne wideo. Natomiast tutaj skupimy się tylko na koncie Growth. I tak jak już wspomniałem, mamy do wyboru 4 konta, profit targety do wyboru na każdym z kont, daily loss limit, czyli to jest dzienny stop loss. Na koncie 25k jest 600, 50k 1250, 100k 2500 i 150k 3750 dziennego stop lossa. A tutaj z kolei macie maksymalną stratę na konto. Jeżeli chodzi o konto 25k jest to $1000, przewalicie tego tysiaka, kasują Wam konto. Tak samo w przypadku 50k jest to 2000, w przypadku 100k jest to 3500 i w przypadku 150k jest to 5000. Oraz macie w tabelce maksymalną ilość kontraktów, które możecie otworzyć, przypisaną do danego konta. W tym miejscu macie informacje na temat maksymalnego drawdownu, czyli chodzi o to, że na tym koncie akurat jest on liczony end of day. Co to znaczy end of day? Znaczy to, że wasz stop loss liczy się na koniec dnia, czyli stop loss drawdown jest obliczany na podstawie salda konta na zakończenie sesji handlowej.
Teraz tak, model płatności i zakupu, konto Growth ewolucyjne oczywiście jest opłacane jednorazowo, czyli nie płacicie już żadnych kosztów, żadnych opłat aktywacyjnych, subskrypcyjnych itd. Natomiast jest jedna rzecz, której nie widziałem w na przykład Lucid, że jest tu limit aktywacji dziennych kont. Możesz aktywować wyłącznie 5 kont Growth Funded dziennie. Czyli nie można po prostu więcej niż 5 kont zrobić dziennie. Limit odnawia się co 24 godziny, więc to tak jakby nie ma większego znaczenia, ale jeżeli macie więcej niż 5 kont, to oczywiście nic się nie dzieje, bo możecie je aktywować po prostu następnego dnia. Czyli dla przykładu możecie, nie wiem, kupić 10 kont, 5 kont może zostać aktywowanych jednego dnia, natomiast kolejne konta mogą być aktywowane dopiero następnego dnia. I tak jak wspomniałem na początku wideo, maksymalnie 5 kont można mieć aktywnych w tym samym czasie. Teraz tak, po zdaniu takiej fazy challenge logujesz się na stronie Tradefy, znajdujesz kartę z kontem, to będzie taki prostokącik i klikasz przycisk aktywacja konta. I oczywiście aktywacja jest natychmiastowa, nie czeka się, od razu macie konto. W niektórych propach się czeka, tam 24 godziny, natomiast tutaj jest to automatycznie zrobione. Dobra, teraz sobie przechodzimy do polityki wypłat. I tak jak w większości firm tego typu, tutaj jest podział zysków, czyli 90% idzie dla tradera, natomiast 10% z wypłaty zostaje w firmie. Również tutaj jest napisane, że możecie mieć maksymalnie 5 kont z różnych kombinacji. Czyli jeżeli macie konto Growth, możecie mieć od razu fundowane Lighting, czy na przykład Select, to możecie mieć tylko 5 kont. Teraz przechodzimy sobie płynnie do wymagań, jeżeli chodzi o wypłaty. Consistency 35%. Jeżeli nie wiecie, co to jest consistency, to przechodzicie sobie na BSL Trade, na mój kanał, wpisujecie sobie w wyszukiwarkę w lupkę consistency i macie tutaj omówienie consistency. Drugi punkt, bardzo ważny, jeżeli chodzi o wypłatę, minimum 5 dni handlowych musicie mieć przehandlowane. To nas nie dotyczy, bo to są konta założone, tak jak mówiłem wcześniej, przed 12 września 2025, natomiast dotyczy nas to. Czyli żeby uzyskać wypłatę, minimalny nasz balans musi być 26 500 w przypadku 25K, 53K, jeżeli chodzi o konto 50 tysięcy, jeżeli chodzi o konto 100K, 104 500, taki musi być wasz balans, czyli profit 4,5 tysiąca i w przypadku 150K 6500. Czyli wasz ogólny balans musi być 156 500. Wniosek o wypłatę można złożyć bezpośrednio z poziomu dashboardu. Gdy spełnisz wszystkie warunki, zlecasz taką wypłatę. Po zmianie statusu wypłaty na approve, czyli zatwierdzone, środki natychmiast zostaną odliczane z Twojego salda. Wypłata zostanie przekazana na Wasze konto w ciągu 24-48 godzin. Natomiast wnioski założone poza standardowymi godzinami pracy Tradefy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 czasu EST, tutaj jest napisane, oraz w amerykańskie święta federalne mogą być przetwarzane nawet do 72 godzin. Ok, teraz przechodzimy sobie do maksymalnych wypłat z danego konta. Wypłaty są zależne od numeru Waszej wypłaty. Jeżeli robicie pierwszą wypłatę, to tak to wygląda, w zależności od konta. Jeżeli już robicie drugą wypłatę, to wygląda to tak, że na 50K już widzicie różnicę, zwiększa się do 2000 z 1500, 100K już się zwiększa też o $500 i 150K znowu o 500. Natomiast w przypadku trzeciej wypłaty, zobaczcie, tutaj już jest przy maksymalnym targecie, już to jest $4000, $1500 więcej niż przy pierwszej wypłacie. Natomiast przy czwartej wypłacie, w przypadku 150K, już to jest $2500 więcej. A więc możliwości wypłat zależą od tego, jak długo utrzymacie takie konto. To nas nie dotyczy, to są konta również przed 12 sierpnia. Pamiętajcie, że możecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów edukacyjnych, których nie publikuję na YouTube, to właśnie tam je wrzucam. W opisie macie informacje, jak dołączyć. To również Tradefy podało jakby taki przykład, czyli przypuśćmy, że masz na Grow w koncie 50K, saldo o wartości $3000 na plusie, na proficie, czyli 53 000 ogólnie wasze saldo wynosi. I w takiej sytuacji można złożyć wniosek o wypłatę $1500, czyli po wypłacie takiego konta wasze saldo będzie wynosiło 51 500. Natomiast bardzo ważna rzecz, że po takiej wypłacie wasze saldo nie może spaść poniżej 50 100. A więc jeżeli macie po wypłacie 51 500, zostaje Wam, to możecie stracić tylko $1400 i zamykają Wam konto.
No i dobra, to by było na tyle. Nie ma tu jakoś dużo zasad i jeszcze Wam pokażę materiał, który jeszcze nie jest wypuszczony, natomiast w momencie, kiedy to nagranie będziecie oglądać już, no to ten materiał będzie. Jeżeli chcecie o ogólnych zasadach posłuchać, no to tutaj macie część pierwszą Tradeify. Cofnijcie się do tego materiału, tutaj znajdziecie wszystko na temat właśnie Tradeify zasad. No i tak, po przeanalizowaniu tego konta, no to uważam, że konto Growth jest ciekawą propozycją dla osób, które chcą przejść ewaluację bez konsystencji i w jeden dzień, z możliwością zaliczenia w jeden dzień. Oczywiście przed zakupem warto jak zawsze zapoznać się z regulaminem i zasadami wypłat, ponieważ to one mają największy wpływ na późniejsze korzystanie z takiego konta Funded. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takim koncie. Jeżeli macie pytania, śmiało je zadawajcie. Zapraszam również na Discorda. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.